Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Nissana Qashqai'a. Qashqai'a chyba przedstawiać nikomu nie trzeba. To jeden z pierwszych, jak nie pierwszy, crossover na rynku, który do dziś sprzedał się w ponad 5,5 miliona egzemplarzy. Pierwsza generacja została zaprezentowana w 2006 roku, a trzecia w 2021, czyli zaledwie rok temu. I tak, na moim kanale jest test Qashqai'a, jednak ten, przed którym stoję, jest wyjątkowy. A przynajmniej tak twierdzi producent. Otóż ten Qashqai to wersja silnikowa e-Power, czyli w dużym skrócie jest to auto elektryczne napędzane silnikiem spalinowym. Tak, wiem, brzmi to głupio, ale naprawdę tak jest. E-Power to napęd hybrydowy, szeregowy, ale skonstruowany w ten sposób, że silnik spalinowy generuje energię, która to potem napędza silnik elektryczny, który to napędza koła. Silnik spalinowy to nowa konstrukcja, jaką jest 1,5-litrowy trzycylindrowy silnik turbo o mocy 158 koni i napędza on silnik elektryczny o mocy 190 koni. Stąd też moc całego układu to właśnie wartość silnika elektrycznego, czyli 190 koni, bo to on i tylko on napędza koła. Żeby było bardziej skomplikowanie, to silnik spalinowy ma zmienny stopień sprężania. W dużym uproszczeniu mamy ramię, czy tam taki siłownik, który potrafi w zależności od zapotrzebowania zmienić zakres pracy tłoków i te wtedy się niżej albo wyżej unoszą, zmniejszając lub zwiększając tym samym sprężenie. Zakres stopnia sprężenia wynosi od 8:1 do 14:1. Brzmi bardzo skomplikowanie, ale to nie jest nowość. W Infiniti, czyli marce należącej do jednej spółki z Nissanem, zmienny stopień sprężenia jest stosowany już od 5 lat. Oczywiście cała praca jest w pełni niezauważalna i my nie czujemy różnicy w pracy silnika. Silnik spalinowy za to słychać, jak się załącza podczas jazdy, ale robi to w bardzo kulturalny sposób, zwłaszcza jak przypomnimy sobie, że jest to trzycylindrówka. Słychać od razu jak się odpala, bo włącza się od razu z nieco wyższymi obrotami, ale nie jest to wycie jak na przykład w hybrydzie Renault, gdzie załączał się silnik od razu z dużo wyższymi obrotami. Jak widzieliście, silnik spalinowy załącza się sam, też jak podniesiemy maskę, podobnie jak w hybrydzie PHEV Mazdy CX-60. Pewnie jest to jakiś rodzaj zabezpieczenia. Na rynku były już takie rozwiązania, gdzie silnik spalinowy napędzał elektryczny i ten dalej elektryczny napędzał koła, tak jak na przykład jest to w Hondzie, ale tam jednak zdarzają się momenty, że to silnik spalinowy napędza koła, a w Nissanie tak nie ma. Tutaj zawsze koła są napędzane silnikiem elektrycznym. Podobny układ było w Mitsubishi Outlanderze, z tym, że tam była to hybryda PHEV, czyli taka, jaką można było doładowywać z gniazdka, a w Nissanie też tak nie ma. Tutaj bateria jest dość mała, żeby nie powiedzieć malutka, i ma ona netto niecałe 2 kWh, a dokładnie 1,97. A to ma starczyć na przejechanie około 3 do 4 km na samym prądzie. Tak, jest taki przycisk w kabinie, którym można jakby wymusić jazdę na samym prądzie. Trzeba tylko wtedy jechać super spokojnie i gazem operować z chirurgiczną precyzją. Ja tak nie umiałem. Umiałem za to zrobić niskie spalanie. Auto testowałem w malowniczych okolicach Jeleniej Góry i tam jeżdżąc ciągle uzyskiwałem wyniki poniżej 5 litrów i to nawet na krótkich dystansach. Bardzo ładnie. W mieście również wyniki były w okolicach 5 litrów, chociaż akurat Jelenia Góra nie jest wzorem skorkowanego miasta, a przynajmniej nie była jak ja w niej jeździłem. I to, co jest też plusem, to bak paliwa, który ma 55 litrów, czyli dokładnie tyle samo, ile zwykły Qashqai, a to oznacza, że da się zrobić ponad 1000 km na jednym tankowaniu. Ładnie. Ale wróćmy jeszcze do osiągów, bo Nissan chwali się, że auto prowadzi się i ma osiągi jak samochód elektryczny. No cóż, na pewno nie z miejsca. Z miejsca auto ma duże opóźnienie, zanim w ogóle zacznie mocno przyspieszać. Początkowo myślałem, że jest to systemowo zrobione, ale moim zdaniem to opóźnienie to jest czas, zanim silnik spalinowy się załączy i przekaże moc do silnika elektrycznego, a ten przełoży to na koła. Sprint niby ma trwać 7,9 sekundy, ale w rzeczywistości jest to 8,3 sekundy. I nie ma znaczenia, czy włączymy, czy wyłączymy kontrolę trakcji. Koła na suchym nie zgubią i tak trakcji. Co innego jak już się toczymy. Wtedy reakcja na gaz jest świetna, może nie tak brutalna i szybka jak w elektryku, ale silnik bardzo szybko napędza auto i robi to bez zadyszki do prędkości autostradowych.
I jak słyszeliście, nie ma tutaj wycia silnika, jest tylko w miarę ładne przyspieszenie i zwykła praca jednostki spalinowej. To zasługa niezłego wyciszenia oraz braku skrzyni biegów. Konkurencyjne hybrydy mają zazwyczaj skrzynie bezstopniowe, których praca jest bardzo specyficzna, a tutaj taki problem nie występuje. Tu za to występują ciekawe dźwięki. Otóż na postoju, jak jest auto odpalone, emituje taki dziwny dźwięk z okolic maski. Co ciekawe, jak cofamy, to również jest jakiś taki dziwny dźwięk, z tym, że on również wydobywa się z okolic maski. To chyba powinno być lepiej słyszalne z tyłu niż z przodu, prawda? To, co mi się podoba, to prowadzenie, bo e-Power prowadzi się nieco inaczej niż zwykły Qashqai. Wersja e-Power jest cięższa od zwykłej odmiany o około 200 kg, a to wymagało zastosowania innego zawieszenia z przodu i z tyłu oraz nieco większych hamulców z tyłu. W rezultacie auto jest nieco sztywniejsze, ale nie jest za twarde i tym samym lepiej i pewniej pokonuje zakręty. Tutaj naprawdę się miło zdziwiłem. Niemiło za to się zdziwiłem, jak zajrzałem pod spód auta. Otóż już z daleka widziałem, że auto ma pod spodem coś dodatkowego, ale nie sądziłem, że jest to w ten sposób rozwiązane. Otóż pod autem jest kawałek materiału, jakiegoś chyba filcu, który zakrywa jakieś kable, rurki i tym podobne, które są chyba częścią układu hybrydowego. No wygląda to bardzo słabo i coś czuję, że w błocie, śniegu czy nawet deszczu, jakimś zwykłym piachu, będzie to niesamowicie zbierało brud. Dodatkowo, jeśli ktoś wybierze się tym autem w jakiś lekki teren, to łatwo to zahaczyć byle większym krzakiem. To jest bardzo słabe. Aha, i tak, wersja e-Power ma niestety tylko napęd naprzód. Jak chcemy mieć Qashqaia z 4x4, to musimy wybrać inną wersję silnikową. Ale o innych silnikach i cenniku powiem za chwilę. Teraz jeszcze skupmy się na chwilę na wnętrzu Qashqaia. Tutaj kolejny duży plus. Wnętrze jest identyczne jak w zwykłym Qashqaiu. Nie tracimy nic na praktyczności, ani na bagażniku, ani na miejscu w kabinie. Za to naprawdę duży plus. Nawet ładowność jest w miarę taka sama i to pomimo większej masy. e-Power waży minimum 1612 kg, dopuszczalna masa całkowita to 2180 kg, czyli ładowność wynosi 568 kg. Inne wersje silnikowe mają od 538 do 605 kg, czyli bardzo zbliżone ładowności. Chociaż widzę jedną dużą różnicę. Jeśli zamierzacie ciągnąć przyczepę, to hybryda e-Power może pociągnąć tylko 750 kg, podczas gdy pozostałe wersje silnikowe mogą pociągnąć od 1400 do 1650 kg. Nowością w kabinie jest większy ekran centralny, który teraz będzie dostępny z każdym silnikiem i jest to element małego odświeżenia Qashqaia na rok 2022. System działa nieźle, jak widzicie ma dobrą reakcję na dotyk i tylko czasem lekkie opóźnienie na nawigacji. Muszę też pochwalić wnętrze, bo to jest nieźle spasowane i ma dobre materiały. No i prawie nie ma pianoblek. Brawo! Aha, i wcześniej mówiłem o ciszy. Otóż każdy Qashqai z tym silnikiem e-Power ma system redukcji szumów otoczenia. Potwierdzam, w kabinie jest w miarę cicho, ale i tak jak mówiłem, załączenie silnika spalinowego i tak usłyszymy. W takim razie pora na cennik i inne wersje silnikowe. Podstawowy Qashqai e-Power o mocy 190 koni kosztuje 176 tysięcy złotych. Ciężko go porównać do innej wersji silnikowej, ale chyba najbliżej jest wersja z 1.3 turbo o mocy 158 koni, też z automatem i też z napędem naprzód, która to kosztuje 161 tysięcy złotych. Oczywiście w tym samym poziomie wyposażenia N-Connecta, bo tylko od takiego startuje e-Power. Dopłata więc to 15 tysięcy złotych, czyli i dużo, i chyba mało. Przy obecnych cenach paliwa za około 7 zł za litr jest to 2142 litry paliwa, czyli przy założeniu, że taka hybryda spali nam w mieście powiedzmy 3 litry mniej niż ta wersja 1.3, to różnica w zakupie zacznie nam się zwracać po około 71 tysiącach kilometrów, czyli spory dystans, który pewnie pokonujemy w 3 albo i 4 lata. Czyli taka hybryda średnio się opłaca, jak mało jeździmy. Ale sama hybryda jest naprawdę ciekawa, pracuje cicho, ma bardzo dobrą reakcję na gaz, niezłą elastyczność, osiągi i niskie spalanie. Szkoda tylko, że moim zdaniem została za późno wprowadzona na rynek. Gdyby ta hybryda została pokazana od razu jak pojawił się nowy Qashqai,
to moim zdaniem zrobiłaby znacznie większe wrażenie i być może skusiłaby więcej potencjalnych klientów. No i cena wtedy nie byłaby aż tak wysoka, bo jak widzieliście, w pełni wyposażony Qashqai z tym zestawem silników to dziś ponad 200 000 złotych. A druga wada, poza ceną, to ta szmata, czy tamten field spot pod woziem. Cześć!